Witam Państwa. W tym odcinku chcę powiedzieć, jak powstała ziemianka. Zaczęło się od tego, że nie było gdzie przechowywać przetworów. Wiadomo, że potrzebna jest też odpowiednia temperatura dla nich. Ponieważ nie posiadam piwnicy, zrodziła się myśl o ziemiance. Nie chciałem jej budować od podstaw. Zdecydowaliśmy się z żoną na kupno gotowej ziemianki. Jeśli chodzi o wybudowanie ziemianki, był to bardzo dobry pomysł, ponieważ w ziemiance jest rzeczywiście bardzo niska temperatura, ponieważ nigdy nie spada poniżej zera. W okresie zimowym, nawet największych mrozów, utrzymuje się tam temperatura około 2-3 stopni. Natomiast w lato, kiedy mamy najcieplejsze dni, temperatura na zewnątrz, jeżeli nawet jest w granicach 30 stopni, to maksymalna, jaką zaobserwowałem, była około 15 stopni. Także jest to bardzo, bardzo duży walor, jeżeli chodzi o ziemiankę. Natomiast jeżeli chodzi o samą ziemiankę, jej umiejscowienie, była skierowana drzwiami wejściowymi na północ. Co prawda u mnie to nie miało to większego znaczenia, ponieważ cała ziemianka jest w lesie, także cień jest z każdej strony, było to też bardzo ważne, a jednocześnie jest w takiej odległości od domu, żeby nie była zbyt blisko, a jednocześnie, żeby można było do niej dojść bezproblemowo. Szukałem takiej ziemianki, aby spełniała pewne warunki. Generalnie chodziło tutaj o to, żeby miała przedsionek oraz schody. Jest kilka rodzajów tych ziemianek i są to ziemianki, które mają wyjście na lewą stronę, na prawą stronę. Mnie zależało na tym, żeby właśnie było wejście z przodu. Ale może cofnijmy się 3 lata do tyłu, kiedy była budowana. Zalecenia producenta były takie, aby dół, który ma być przygotowany wcześniej, miał wymiary 7,5 metra długości, 3,5 metra szerokości i 1,5 metra głębokości. Tutaj może zdziwię Państwa, ale ten dół kopałem sam. Chodziło tutaj o to, aby nie wjeżdżał ciężki sprzęt. Niestety na działce ziemia jest taka, że jakikolwiek skręt ciężkiego sprzętu, czy nawet samochodu ciężarowego powoduje ogromne doły. I jeszcze tutaj był utrudniony wjazd, jeżeli chodzi o koparkę. Tym bardziej, że sąsiad dysponuje taką koparkę i myślę, że w 2 godziny wykopałby bez problemu taki dół. Jeżeli chodzi o sam montaż, sprawa była bardzo prosta, bo zamówiona ziemianka przyszła i w bardzo szybkim tempie została zamontowana, ponieważ trwało to dosłownie, no nie wiem, może 2 godziny, także dosyć szybko. Po zamontowaniu komory głównej później był nasyp zrobiony z ziemi, na to była wstawiony przedsionek, a później już schody wejściowe. Na tym etapie zaczęliśmy zasypywać całość naokoło, ale naokoło głównej komory zostawiłem miejsce, aby później włożyć rurę doprowadzającą powietrze, czyli wentylację. No i ona została jeszcze pokryta folią budowlaną dosyć grubą. Później zacząłem robić drzwi. Właśnie z tego powodu, że przedsionek oraz drzwi wejściowe były w kształcie prostokąta, łatwiej było mi zrobić takie drzwi i ościeżnice. Do tego dokupiłem osprzęt, taki, żeby nawiązywał właśnie do stylu ziemianki.
Wszystko to można kupić na internecie bezproblemowo, także nie ma tutaj z tym w ogóle żadnego kłopotu. Później przyszła pora na zadaszenie. Troszeczkę kombinowałem, bo myślałem na początku, że może będzie daszek zaokrąglony. Nawet przykładałem deski, żeby sprawdzić, czy ewentualnie może będzie taki kształt pasował, ale jakoś mi to nie podchodziło. W efekcie końcowym zrobiłem daszek dwuspadowy, no jak w efekcie końcowym to widać. I myślę, że to było najlepsze rozwiązanie. Chodziło tutaj o to, żeby nie padał deszcz czy śnieg wtedy tam, gdzie się wchodzi bezpośrednio do ziemianki. Ziemianka ma dwoje drzwi, które sam zrobiłem i można z nich korzystać w taki sposób, że wchodząc mamy jak gdyby taką komorę termoizolacyjną, także w gorące lato nie wchodzi nam bezpośrednio takie ciepłe powietrze i odwrotnie w zimie. Na sam koniec, jak już ziemianka była obsadzona, była dosyć niezbyt dobra pogoda, bo zaczęło padać przez dłuższy czas, także zrobiłem takie zadaszenie, aby można było układać płytki na schodach, płytki boczne naokoło, tak żeby było ładne wykończenie. No i zaczęło się zasypywanie ziemianki. Głównie jest to piasek. Chodziło tutaj też o to, żeby była bardzo duża przepuszczalność deszczu, który będzie spadał. Natomiast na sam wierzch dałem ziemię, która po późniejszym czasie z niej wyrastała trawa, żeby ładnie się to komponowało. Jeszcze na etapie budowy niezbyt to ciekawie wyglądało, natomiast efekt końcowy już był naprawdę bardzo fajny. No i kiedy już mniej więcej ziemianka była gotowa, przyszły już pierwsze produkty, które można było włożyć do środka na półki. Jak wcześniej mówiłem, zależało mi na tym, żeby w schodach była kratka odprowadzająca wodę. W momencie, kiedy pada deszcz i spływa po schodach, miałaby ta woda odpływ. Natomiast okazało się to również zbawienne w skutkach, jeżeli chodzi o wody gruntowe. Tutaj w mojej okolicy nie wiedziałem do końca, jaki jest jej poziom i troszeczkę zaryzykowałem. Na samym początku zrobiłem próbne wykopy, sprawdzając, w którym miejscu jest woda, ale nawet na głębokości 2 metrów nie znalazłem w ogóle wilgoci ani wody. Także myślałem, że będzie wszystko ok, ale podczas jednej zimy, kiedy było bardzo dużo śniegu, jednocześnie zaczął padać deszcz i zaczęła się woda gromadzić właśnie w tej niecce schodowej. Mówiłem, że było to bardzo dobre, jeżeli chodzi o to, że była kratka w schodach, z tego powodu, że mogłem tam wykopać mały dołek, włożyć wiaderko i robiąc otwory w tym wiaderku, wsadzałem pompę z pływakiem i w ziemiance jest podłączenie elektryczne, także mogłem taką pompę podłączyć do sieci elektrycznej i w momencie, kiedy ta woda się tam zbierała, automatycznie to wybierało tą wodę, także nie trzeba było chodzić z wiaderkami i wylewać co chwilę tej wody. Także też tak się mogło zdarzyć. No, wiem, że niektórzy też budują ziemianki na powierzchni właśnie z tego powodu, że te wody gruntowe mogą podchodzić bardzo wysoko. No, u mnie się to jakoś, ten patent, jeżeli chodzi o tą pompę, w późniejszym czasie też może opowiem więcej na temat samego tego podłączenia, bo sprawa jest bardzo prosta, dosłownie wkłada się tą pompę i można z tego korzystać. W następnym odcinku chciałbym Państwu pokazać, jak zaprojektowałem i wykonałem wnętrze ziemianki. Jeśli spodobał się Państwu film, proszę o kciuka w górę i o subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Do widzenia.